Podcast napędza Biuro Tłumaczeń Duna. Przetłumacze. Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach, językach i komunikacji. Cześć, tu Kacper Wawrzak i kolejne wydanie podcastu Przetłumacze. Dziś rozmawiamy o fotografii. Moim gościem jest jeden z najwybitniejszych polskich fotografów, pan Tomasz Tomaszewski. Jak przekazać myśl za pomocą obrazu? Dlaczego fotografia jest niedoskonałym środkiem komunikacji? Czy zdjęcie zawiera w sobie znaczenie? Jak rozpoznać ten właściwy moment na wciśnięcie spustu migawki? Posłuchajcie. Dzień dobry, nazywam się Tomasz Tomaszewski i jestem fotografem. Mam również skończone studia Akademii Sztuk Pięknych i długoletni romans z magazynem National Geographic, dla którego pracuję od ponad 35 lat i wydrukowałem tam kilkanaście esejów fotograficznych. Zajmuję się też fotografią, która potocznie nazywana jest dziennikarską albo dokumentalną. Generalnie jest to fotografia związana z człowiekiem, czyli zajmująca się tłumaczeniem jednego drugim. Nie wiem z jakim skutkiem, ale to wydaje mi się ciągle być rzeczą fascynującą. Panie Tomaszu, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, to ogromny zaszczyt. Wspomniał pan już o tym tłumaczeniu, my tych analogii językowych będziemy tutaj dzisiaj chyba często używać, ale zanim przejdziemy do tej materii fotografii, chciałbym zacząć językowo. Proszę powiedzieć, panie Tomaszu, czy w pracy fotografa, fotoreportera uważa pan języki za przydatne? No, bez nich to trudno się poruszać w tej przestrzeni. Ja akurat robię zdjęcia, które są przeznaczone do takiego kontekstu, który się nie różni praktycznie rzecz biorąc niczym od słowa pisanego. W jednym i w drugim przypadku chodzi o komunikowanie się z odbiorcą, z czytelnikiem. Tak jak na temat słowa dość dużo już wiemy, ma ono za sobą historię wielu tysięcy lat, tak ja zajmuję się akurat taką formą wypowiedzi, co do której trudno jest sformułować właściwie jakiekolwiek zdanie, które mogłoby mieć taką etykietę prawda, pewność i tak dalej, bo historia fotografii to jest niespełna 200 lat i ci, którzy wypowiadają jakieś zdania o charakterze pewnika, no to moim zdaniem ciągle ujawniają brak samowiedzy. To jest medium, które zmienia się na naszych oczach, ciągle pozostaje wielką tajemnicą i dlatego jest tak bardzo fascynujące. Trudno znaleźć formułę na robienie czegoś, co się nazywa dobrą, przejmującą, działającą fotografią. Ja zresztą nigdy formułami nie byłem zainteresowany. Wydaje mi się, że formuły są głównie dla ludzi, którzy nie potrafią samodzielnie myśleć, więc poruszam się w przestrzeni tajemniczej, mglistej i niezrozumiałej, a jednocześnie przez to fascynującej, bo sam uczę się bez przerwy i odkrywam nowe rzeczy ku wielkiemu swojemu zaskoczeniu, a w wieku, w którym jestem, pielęgnowanie zaskoczenia jest czymś moim zdaniem niezwykle ważnym. Także języki oczywiście. Ja zresztą, jeśli trafiam do krajów z językiem, którego nie znam, to nigdy się nie poruszam sam, ponieważ muszę rozumieć po prostu, co do mnie ludzie mówią, rozpoznawać znaczenia rzeczy, które ci ludzie mi tłumaczą, więc zawsze mam kogoś obok siebie, kto jest moimi ustami. Kłopot tutaj polega na tym, żeby znaleźć człowieka, który po pierwsze nie boi się ludzi, a po drugie, który nie konfabuluje i nie dokłada zdań, których ja nie wypowiedziałem. Przekonać taką osobę do tego, żeby in extenso tłumaczył to, co ja mówię, jak się okazuje z praktyki nie jest rzeczą prostą. Ale zawsze taką osobę szukam, weryfikuję i ilekroć nie zrobiłem tego, to ponosiłem bardzo przykre konsekwencje.
Także jeszcze raz, język jest czymś niezwykle ważnym i w ogóle dla mnie język jest rzeczą najpiękniejszą, ponieważ język może zająć się rzeczą najwspanialszą, a mianowicie ideą. Fotografia jest medium bardzo ułomnym, ona sama nie rozpoznaje wydarzeń i do idei nawet nie potrafi się zbliżyć, ale za to ma szereg innych ukrytych sił. Jedną z nich jest taka siła perswazji, także mam wrażenie, że posiadam w ręku jakąś czarodziejską różdżkę o niezwykłej mocy. Sztuka polega tylko na tym, żeby wiedzieć, jak jej użyć. To zresztą jest fraza, o ile dobrze pamiętam, z Platona, który powiedział przed śmiercią Sokratesa właśnie podobne zdanie, że większość z nas jest w posiadaniu czarodziejskiej różdżki. Problem polega na tym, żeby po prostu wiedzieć, jak jej użyć. No więc staram się uczyć tego, jak używać obrazu, aby myśl, którą chciałem przekazać, była koherentna, czyli spójna, czytelna i zrozumiała dla każdego, niezależnie od jego wiary, stanu pochodzenia, przynależności, prawda, etnicznej czy społecznej. Ja pracuję dla magazynu, który kiedy zaczynałem wiele lat temu, to był wydawany w nakładzie 11 milionów egzemplarzy i tam poszukiwano fotografów, którzy rozumieli tę ideę, że mamy delikatnie jakby zapanować nad swoimi preferencjami wizualnymi, estetycznymi i przynosić do redakcji zdjęcia, które będą czytelne, czyli będą używały języka oczywiście ambitnego, nie będą zajmowały się banałem, ale jednocześnie będą fotografią w jakimś sensie przezroczystą, taką transparentną, czyli taką fotografią, która pokazuje rzecz taką, jaką ona jest i nie wymusza czy nie zmusza odbiorcy do zamiany jej poprzez pokusę interpretacji w coś innego. Interpretacja ma takie, bym powiedział, konotacje niezwykle pozytywne i zarówno w przestrzeni języka, jak i też obrazu uważana jest za coś bardzo wartościowego. Ja mam do tego delikatny dystans i obawiam się odrobinę tak zupełnie swobodnie wolnej interpretacji, ponieważ odnoszę często wrażenie, że ona jest pochodną, czy może być pochodną rozczarowania danym dziełem, daną fotografią, czy daną frazą językową, a w związku z tym pragnieniem odbiorcy, aby zastąpić daną rzecz czymś innym. Ja oczywiście uwielbiam pojęcie wolności, choć nie wydaje mi się, żeby cokolwiek takiego istniało, bo nie mam nawet pewności, że sam jestem właścicielem, że jestem właścicielem samego siebie. Niemniej jednak ta idea wolności jest czymś wyjątkowo szlachetnym i pięknym. Niemniej jednak staram się panować nad obrazem w tym sensie, żeby nie pozwalać na zbyt swobodną interpretację, a szczególnie dbam o to, żeby druga rzecz, do której dzisiaj mamy taki stosunek nieomalże religijny, czyli do metafory, żeby też używać jej w sposób ograniczony. Ona jest również taką konstrukcją czy bytem potrafiącym być czymś niebezpiecznym, kiedy jest używana w nadmiarze, gdyż ona z kolei łatwo potrafi zatrzeć różnicę między, nie wiem, zbrodniarzem a jego ofiarą, oszustem a osobą prawdomówną, głupim i mądrym, czy tam wartością a pozorem. Już taki Konfucjusz, to ile dobrze pamiętam, ponad 2000 lat temu, on przestrzegał nas już wtedy przed nadużyciem metafory, bo twierdził, że prowadzi ona do
potrafi ona doprowadzić nawet do zniszczenia społeczeństwa, ponieważ każda tyrania rozpoczyna się właśnie od słowa, czyli taka metafora potrafi oddalić nas od rozpoznawania rzeczywistości takiej, jaką nam się ona wydaje, czyli innymi słowy mówiąc, potrafi nas oszukać, choć jest czymś wyjątkowo intrygującym, bo ona ujawnia taką umiejętność dostrzegania podobieństw w rzeczach do siebie praktycznie niepodobnych. Niemniej jednak ja mam do tego delikatny dystans i staram się, aby przynajmniej ta moja fotografia, która oglądana jest w kontekście dziennikarskim, a więc w kontekście, który sugeruje, że dana osoba patrzy na świat taki, jaki prawdopodobnie istnieje, a nie na świat, który ja chciałbym, żeby istniał. Czyli czuję na sobie jednak pewną odpowiedzialność, żeby nie konfabulować i nie zmieniać tego świata. No wiadomo, że fotografia opiera się właściwie na ujmowaniu, że tak się wyrażę, rzeczy w ramy, prawda? My zamykamy tę rzeczywistość w ramę zamykamy, a ujmowanie rzeczy w ramy to innymi słowy mówiąc polega na pomijaniu, czyli na wykluczaniu. Tak. I to jest jednym z dwóch takich filarów, na których fotografia moim zdaniem się opiera, czyli właśnie na pomijaniu i na romantyzowaniu. Ona nawet kiedy pokazuje rzeczy ostateczne, takie jak cierpienie, nędzę, śmierć, to ponieważ nie jest ułomnym bardzo medium, jak już wcześniej powiedziałem, nie potrafi odwzorować pełnej grozy. Ja przyjaźnię się z takim fotografem, który uważany jest powszechnie za najlepszego fotografa od zdjęć wojennych, nazywa się Jim Nachtwey. I nawet jego zdjęcia, które są niewyobrażalnie przejmujące, bardzo humanistyczne i wielkie, głębokie, a przede wszystkim prawdziwe, mają również w sobie ten delikatny odcień zromantyzowanego świata, co mogę jakby poprzeć tylko własnym doświadczeniem, bo sam byłem wielokrotnie świadkiem rzeczy ostatecznych i wiem, że fotografia tego nie potrafi przekazać. W fotografii, czyli w tym języku, który my używamy, jeśli w ogóle o coś chodzi, to raczej chodzi o to, żeby rzeczy widzieć klarownie, a ponieważ nic klarownie tak naprawdę nie widzimy, to redukcja tutaj jest bardzo dobrym pomysłem, czyli to też jest coś, co właściwie idzie pod prąd takim tendencjom, które można dostrzec przyglądając się dzisiejszej fotografii, że fotografowie starają się, używając obiektywów szerokokątnych, wkładać do tego obrazu nieskończoną ilość elementów. Ja natomiast działam dokładnie w odwrotnym kierunku. Uważam bowiem, że perfekcja, do której każdy z nas w jakiś sensie dąży, polega na czymś odwrotnym, a mianowicie coś, co zawodowcy nazywają via negativa, czyli na skupieniu się nie na tym, co ja powinienem zrobić, tylko raczej na tym, czego robić nie powinienem, co objawia się akurat w fotografii tym, że się usuwa elementy z obrazu, a nie wkłada. Nie poprzez działanie Photoshopa oczywiście, tylko poprzez zbliżenie się, zmianę kąta, zmianę obiektywu i usuwanie tych elementów do takiego momentu, w którym nie można już nic więcej usunąć po to, żeby ten obraz stał się lepszy, czyli klarowniejszy. Dokładnie tak jak z dobrą redakcją tekstu pisanego. My będziemy trzymać się tych analogii do tekstu, do języka. Jest ich przecież wiele i w tym kontekście przynajmniej, czyli nie w kontekście sztuki, gdzie rzeczy stają się mniej, wie pan, zrozumiałe,
to w tym kontekście takim, prawda, dziennikarskim bardziej, to oczywiście tych analogii jest nieskończona ilość. Również to dotyczy, wie pan, rzeczy, no, o których się rzadko myśli tak na co dzień. Ja akurat, no, ja nie piszę, tutaj stwórca nie był obecny przy moich narodzinach i nie wyposażył mnie w takie umiejętności, ale mam żonę fenomenalnie używającej języka, więc przysłuchuję się, a poza tym jestem pierwszym czytelnikiem jej książek i wielokrotnie rozmawiamy o tym i ja widzę, z jaką niewyobrażalną ona precyzją i też wysiłkiem doprowadza zdanie do tego, żeby ono jasno i czytelnie reprezentowało myśl, a jednocześnie było dalekie od banału, z którym ja też walczę i którego się boję w życiu, chyba nawet bardziej od drugiej rzeczy, której się boję, czyli agresji. Więc jest wiele tych analogii i tak jak powiedziałem już wcześniej, no historia słowa, które czy języka, czy mowy, które wymyśliliśmy po to, żeby komunikować się, sięga kilku tysięcy lat i coś już na ten temat wiemy. No poza poezją, która wymyka się jakimkolwiek właściwie określeniom, to jest coś najwspanialszego po prostu, ale jakby wiemy mniej więcej, jak to powinno być skonstruowane, żeby takie zdanie czy fraza tę myśl przekazywało czytelnie, szybko i klarownie i mądrze. Tak w kwestii fotografii wiele pewników nie mamy, jest to ciągle badanie tego nieznajomego, fascynującego i tajemniczego terenu. Mówi się, że obraz może powiedzieć więcej niż 1000 słów, mimo że milczy, mimo że tak naprawdę obdarza nas ciszą, obdarza nas przestrzenią do tej wspomnianej przez Pana interpretacji, która jakoś tam, czy też odczytania komunikatu, ta operacja musi się odbyć. No ale jak sprawić, jak też było w Pana przypadku, przecież każdy tego języka obrazu też się uczy. Najpierw pewnie jest troszeczkę ten język nieskładny, nieładny. Może też ktoś przypadkiem lub celowo stać się gadułą, czyli przesadzić właśnie w tym przekazie, włożyć do przekazu zbyt wiele elementów, a mądra, ułożona, wartościowa wypowiedź, która jest kompletna, wymaga sporej praktyki. Czy pamięta Pan swoją pierwszą wypowiedź obrazem? Tak, rzeczywiście, ale dotknął Pan tutaj znacznie ciekawszej rzeczy niż moja biografia, a mianowicie ciszy. Cisza z fotografii, to rzadko się o tym mówi. Wie Pan, być może jest to jedna właśnie z tych rzeczy, która czyni fotografię tak fenomenalnie, wie Pan, popularną. Cisza fotografii jest przeciwieństwem obrazu ruchomego na przykład, gdzie ta cisza jest narzucona przez reżysera. On decyduje, ile będzie trwał fragment, prawda, filmu, na który patrzymy. Podczas kiedy konsumpcja czy lektura obrazu może trwać dokładnie tyle, ile pan sobie tego życzy, prawda? Że język można pokonać słowem. Natomiast oglądając dobre zdjęcia, zanurza się pan po prostu w ciszy. I to jest coś, moim zdaniem, nawet tak podświadomie przez nas, wie pan, traktowane jako rzecz niezwykle cenna. Jak postąpić, wie pan, żeby wypowiedź, która się może zakończyć reportażem, wystawą, czy książką, czy tam slideshowem, żeby nie była kleistą jakąś nudą, tylko potrafiła przyciągnąć uwagę odbiorcy i pobudzić go do refleksji, bo moim zdaniem tylko to ma wartość. Mnie nie interesują zdjęcia, które działają tylko i wyłącznie na moje oko, jeśli nie posiadają treści i nie prowadzą mnie do refleksji, to uważam to za stratę czasu po prostu. A więc jak to uczynić, aby zdjęcie działało na widza? Według mnie przynajmniej ono musi działać na naszą wyobraźnię, a więc mieć niedobór informacji, czyli oprócz tego zawierać emocje.
czyli też zawierać elementy w sobie zaskakujące. Trzeba wiedzieć i rozumieć, wydaje mi się, to, że znaczenie zdjęcia powstaje w naszym mózgu, że sama fotografia go nie zawiera, a więc nie ma czegoś takiego jak jednoznaczne przeczytanie, wie pan, fotografii, ponieważ wbrew temu, co nam gazety głównie, czy tam telewizja próbują wcisnąć do głowy, że jesteśmy podobni do siebie bardzo, bo wszyscy jesteśmy ludźmi. Co więcej, niektórzy nawet twierdzą, że zasługujemy na to samo. To jedna i druga koncepcja wydaje mi się być absurdem kompletnym. Otóż przynajmniej pierwsza z nich, czyli podobieństwo, jest po prostu absolutnie niemądrą koncepcją, ponieważ to, kim my jesteśmy, w największym stopniu zależy od naszego doświadczenia. Ono tworzy nas. A ponieważ żaden z nas nie ma dostępu do tego samego doświadczenia, w związku z tym my nie możemy być tacy sami. I do niedawna historia czerpała z tej myśli i dzięki temu dostaliśmy tak wspaniałe rzeczy po prostu, prawda? Taki Homer czy Platon, gdyby próbowali się upodobnić do pozostałych, no to nic wielkiego byśmy od nich nie dostali. A dzięki temu, że oni pielęgnowali w sobie tę myśl, że jesteśmy inni, no to dlatego mamy tak wspaniałe osiągnięcia, które dzisiaj próbują nam, wie pan, ja w ogóle mam wrażenie jakiegoś takiego panującego spisku, nieomalże, choć źle to brzmi, prawda, takiego spisku polegającego na tym, że próbują nas próbują nas zmusić po prostu do tego, żebyśmy wyrugować, o inaczej, bo tak brakowało mi jakiegoś dobrego słowa, wyrugować z nas jakieś wszelkie doznania, poza tymi najbardziej banalnymi, że zaczyna przynajmniej mnie brakować jakiegoś poczucia niezwykłości, już nie mówiąc o świętości, czy tam stanu jakiejś transcendencji, prawda, o którym ludzie zawsze mówili. Od zarania myśli to był przedmiot naszych rozważań. I to jakoś taka zapaść w tej materii jest przeze mnie odczuwana. Ja na przykład jak fotografuję, to rzadko naciskam migawkę, jeśli nie doznaję czegoś wyjątkowego, nie odnoszę wrażenia, że przeżywam doświadczenie uprzywilejowane, rzadkie, nadzwyczajne, że patrzę na coś, czego wcześniej nie widziałem. Nie chcę mówić, że to jest rodzaj epifanii, ale coś takiego, po prostu jeśli tego nie czuję, to uznaję, że patrzę na rzecz tak prostą, że byłoby to obraźliwe dla mojego mózgu, żeby to dokumentować, szczególnie, że tak wiele rzeczy zostało już, prawda, pokazanych. Tym się zajmowała fotografia przez większość czasu, kiedy ją wynaleziono, czyli odczarowywaniem świata. Dzisiaj już chyba to nikogo nie interesuje, bo my wiemy, jak wygląda trąba słonia i plankton i las. Mój kolega, bardzo słynny fotograf szwedzki, wprowadził do łona kobiety światłowód i sfotografował nienarodzone dziecko, więc jeszcze dokąd moglibyśmy się posuwać w tej materii. Więc to nie chodzi o to, co pan pokazuje, tylko jak jest pan w stanie to inaczej pokazać. Więc wydaje mi się, że dzisiaj fotografia staje się bardziej, wie pan, żeby tak sparafrazować książkę kobiety, którą uwielbiam, choć już nie żyje, a mianowicie Susan Sontag. Przeczytałem chyba wszystko, co ona napisała, ale też odnoszę się w tej chwili do takiej książki o tytule Myśl to forma odczuwania. I można byłoby powiedzieć, że fotografia to też jest w jakimś sensie forma odczuwania.
a ponieważ odczuwanie według mnie i myślenie to prawie jedno i to samo, to można również powiedzieć, że fotografia to właśnie inny sposób myślenia. I to jest w tej fotografii dzisiaj najciekawsze. I żeby zaprezentować jakąś myśl, to my dobieramy, my autorzy, my fotografowie, dobieramy do takiej wypowiedzi, do takiej myśli odpowiedni język, tak żeby ta myśl była czytelna, spójna, prawda, i nie zajmowała się głupstwami i banałem, który niszczy nas straszliwie. Także ten język jest zawsze dopasowany do treści. Innymi słowy mówiąc, forma powinna podążać po treści, nie odwrotnie. Wie pan, na przykład ta najlepsza, najciekawsza wypowiedź fotograficzna to jest książka jednak. To wielka odpowiedzialność i trzeba pamiętać, że w takiej książce nie tylko my fotografowie pokazujemy, ale sami się wystawiamy na pokaz. Więc trzeba wykazać po pierwsze ogromną pokorę i oferować tylko coś, co ma wartość, a nie pompować własne ego, wycinając kolejne, prawda, lasy, żeby taką książkę móc wyprodukować. No i jest kilka odmian książek, jak myślę o tym. Ja akurat tym się ostatnio bardzo zajmowałem, bo sam wydałem taką książkę, bo osiągnąłem już pewien okrągłą liczbę lat, ale też mam takie 50-lecie w ogóle fotografowania, więc pomyślałem, że zamknę pewien etap właśnie książką i analizowałem je, sam je zbieram. Ja nigdy nie miałem, wie pan, takiego stosunku modlitewnego do rzeczy. Bardzo chętnie je rozdaję, też daję w prezencie szczególnie osobom, które lubię, poza książkami, do których rzeczywiście mam niemalże religijny stosunek. No, nie pożyczam na przykład w ogóle. Można je oglądać, jeśli jest to książka fotograficzna u mnie w domu, wie pan, po wnikliwych ablucjach, czyli po umyciu rąk, ale nie wydaję ich na zewnątrz. Zbieram je natomiast, mam ich dość dużo i analizowałem je i zauważyłem, że są na przykład takie książki, które zajmują się, ujawniają nadzwyczajne umiejętności, wie pan, fotografa, w tym sensie, że on potrafi rozpoznać i skojarzyć rzeczy i pokazać je w sposób absolutnie zaskakujący, że niby ja rozumiem wszystko, co jest na tym obrazie, te rzeczy pochodzą ze świata realnego, ale znaczenie tych rzeczy jest dla mnie całkowicie niejasne i nieoczywiste. I to jest frapujące. Takim fotografem jest na przykład czeski fotograf Józef Koudelka, który wydał książkę Exiles, która w większości składa się naprawdę z magicznych zupełnie obrazów, choć na nich jest wszystko, co ja rozumiem. Ławka, małpa, ściana, człowiek o rozpoznawalnej twarzy. Są też książki, które zajmują się opowiadaniem historii. Niektóre historii bardzo ważnych, które mają wpływ w ogóle na to, co się dzieje ze światem i dotyczą konfliktów wojennych, prawda, nędzy i tak dalej, i tak dalej. Są też książki zajmujące się historią, ale bardzo intymną, ale tak mądrze opowiedzianą, że fotograf zaczął od szczegółu i poszedł do ogółu, nie odwrotnie, bo to jest według mnie jedyny dobry kierunek właśnie, od szczegółu do ogółu, czyli innymi słowy mówiąc, im bardziej jestem w stanie się skoncentrować na szczególe, tym łatwiej mi będzie opowiedzieć o czymś ogólnie, a nie odwrotnie właśnie. Są też książki, które dotykają rzeczy nadprzyrodzonych, takich jak poezja i wprowadzają nas w ten absolutnie najwspanialszy stan, taki stan nieokreślony, w który wprowadza mnie na przykład muzyka. To zrozumie pan mnie, bo jest pan sam muzykiem i wie pan, jak ona potrafi działać i jak bardzo jest to rzecz niewypowiedzialna po prostu, niezrozumiała. Ja też słucham muzyki, wydaje mi się, że
nie mógłbym robić fotografii, a już na pewno dobrej fotografii, jeśli bym nie słuchał. Moim największym marzeniem, tak między nami kobietami, to przyznam się od razu, że byłoby zagranie, wie pan, Over the Rainbow, tak jak Keith Jarrett zagrał w Laskali na fortepianie. No ale nawet kupiłem instrument i zacząłem uderzać w klawisze. No ale 6 ptaków, które w tym czasie przez ogród mój przylatywały, zakryły sobie skrzydłami uszy, spadły i niestety kilka z nich zginęło śmiercią tragiczną. A ponieważ ja uwielbiam ptaki, no to wie pan, zamknąłem klapę fortepianu i pianina, przepraszam, i dałem spokój. Natomiast nauczyłem się słuchać i słucham muzyki, bez której no nie wyobrażam sobie życia tak naprawdę. Więc są takie książki, które właśnie zajmują się czymś, co przenosi nas w ten stan absolutnie nadzwyczajny, nieokreślony. Dotyczy to właśnie takiego stanu transcendentalnego, metafizycznego. Tak jak czytanie poezji po prostu. Wie pan, jak czyta pan takiego Herberta, no to jest pan w stanie nirwany po prostu. I są też książki, które zawierają zdjęcia kolorowe, tak zwane ładne, a w niektórych przypadkach takie książki nazywa się Coffee Table Book i one zalegają wnętrza mieszczańskich rodzin, właśnie leżą jedna na drugiej, najczęściej nigdy nie są otwierane, ale są świadectwem tego, że ta rodzina się ociera o kulturę taką trochę wyższą, bo książka, prawda? Tak. Mają one też, wie pan, różne inne zalety. Ja unikam akurat, nie zbieram takich książek. No i na końcu są książki, które są zupełnie do niczego niepotrzebne i wie pan, i odczuwam ból, że wycięto drzewa tylko dlatego, że autor miał rozdmuchane ego i wyprodukował coś, co po prostu obraża umysł, czy tam obraża oko w moim przypadku. No, ostatecznie można użyć takiej książki do podtrzymywania zamykających się w nieskończoność drzwi, no ale nie wiem, czy to jest pomysł, który powinienem w publicznej przestrzeni, wie pan, oferować ludziom. W każdym medium, w każdej sferze myślę, że jest mnóstwo, raczej w przewadze są te rzeczy miałkie, a te wybitne się wyróżniają, jest ich niewiele. Ale No tak. skupmy się może właśnie na tym, bo bardzo chciałem spytać o styl, formę wypowiedzi, może jeszcze nie gramatykę, ale o te podstawowe narzędzia właśnie, bo wspomniał pan o kolorze. Nie jest pan fanem koloru, jeżeli chodzi o fotografię. Woli pan fotografie czarno-białe i może to jest banalne pytanie, ale zadam je. Dlaczego właśnie taka forma wyrazu? Dlaczego? To w dziennikarstwie to jest jedno z 5 podstawowych pytań i najtrudniejsze, dlatego rzadko udzielana jest odpowiedź w tej kwestii. Rzeczywiście nie przepadam za kolorem w wydaniu cyfrowym, a w tej chwili tylko zajmuję się tego typu fotografią, ponieważ na robienie fotografii analogowej po prostu mnie nie stać i też naprawdę nie widzę powodu, dla którego miałbym się nią zajmować. Ten sam efekt można uzyskać fotografując aparatem cyfrowym, ale kolor odzwierciedlany przez bezmyślne urządzenie, jakim jest matryca, on nie odzwierciedla fenomenu nielinearności naszego zmysłu postrzegania. Ja akurat, wie pan, studiowałem fizykę, więc mam takie tendencje, żeby wplatać. Staram się nie obrażać, wie pan, tak inteligentnych ludzi jak pan, nomenklaturą niezrozumiałą, ale no mamy zmysły, prawda, wiadomo. Żaden z nich nie ma przebiegu linearnego, co na przykład oznacza, że gdybym ja do filiżanki z kawą wsypał łyżkę cukru i dosypał po chwili drugą łyżkę cukru, to nie będę pił dwukrotnie słodszej kawy. Ona będzie słodsza, ale nie 2 razy. I jeśli w pańskim przypadku przekręci pan potencjometr wzmacniacza
dwukrotnie, to będzie pan słyszał głośniej swoją muzykę, ale nie 2 razy głośniej. To samo dotyczy postrzegania, bowiem nie ma chyba nic takiego jak widzenie. Raczej używamy do widzenia mózgu i oczy niewiele są w ogóle do czegokolwiek nam potrzebne, choć są fenomenalne, w sensie, że są cudem po prostu stworzonym przez Stwórcę. Ale możemy widzieć bez oczu. W każdym bądź razie postrzeganie nie ma przebiegu linearnego i o tym wiedziało 2 geniuszy, którzy ponad 190 lat temu wynaleźli fotografię i odleli nam emulsję, która w jakimś sensie odzwierciedlała ten fenomen nielinearności. Podczas kiedy do aparatu cyfrowego włożono matrycę, która jest bezmyślnym, mechanicznym przedmiotem, zajmującym się właściwie tylko 2 rzeczami. Liczy ilość takich małych pikusiów, które się nazywają fotonem, czyli to jest coś, co niesie energię, a więc ponieważ energia to jest to samo, co masa, czyli masa jest taką energią czekającą na uwolnienie, tu powołuje się na nieznaną bliżej postać o nazwisku Einstein, on to wykombinował. W każdym razie ta matryca liczy te fotony i mierzy ich energię kinetyczną, zamienia tam na wartości napięcia, no i tak dalej, i tak dalej. I jest bezmyślnym po prostu narzędziem, które zawiera algorytm, czyli wzór matematyczny i buduje nam obraz w postaci pikseli. Więc to, co powstaje w tym mechanicznym jakby odwzorowywaniu rzeczywistości, nie ma w sobie ani magii, ani elegancji i jest zbyt dosłowne. Wie pan, żeby coś zadziałało na moją wyobraźnię, to musi zawierać niedobór informacji, nie jej nadmiar. Jeśli zawiera nadmiar, to wszystko we mnie śpi. Nie mam ochoty w ogóle używać czegokolwiek, a już na pewno szarych komór w moim mózgu. Konsumuję to bez najmniejszego wysiłku i nie zostawia to żadnego wrażenia. Więc ta fotografia kolorowa ma właśnie taki charakter, nie jest elegancka jeszcze do tego wszystkiego. A ja jeszcze jestem z tego, wie pan, starego pokolenia, które lubi elegancję. Zawsze mi się wydawało, że ta elegancja jest pochodną dobrego wychowania i wolę się otaczać ludźmi dobrze wychowanymi, a więc też i eleganckimi. I szukałem też tego w fotografii kolorowej. Do niedawna nie potrafiliśmy jej w ogóle reprodukować, a szczególnie koloru czerwonego. Niesamowicie, wie pan, metafizycznego koloru, który jest jednocześnie i gwałtem, i seksem, energią, prawda, i dziesiątkami innych rzeczy kojarzona jest ta czerwień, więc nie potrafiliśmy tego w żaden sposób dobrze odwzorować. Teraz już to potrafimy, ale ciągle dostrzegam pewną wulgarność, której nie lubię, więc jeśli mogę, to unikam koloru. Chociaż mój magazyn, jak wiadomo, jest bardzo kolorowy. Ja im próbowałem wielokrotnie tłumaczyć, pozwalając sobie na dzikie uwagi, ponieważ jestem do tej pory jedynym fotografem zza żelaznej bramy w tym National Geographic, więc traktują mnie trochę, wie pan, jak takiego trochę innego człowieka. Więc im mówię, słuchajcie, świat nie jest kolorowy, więc przestańcie. Może pozwólcie mi od czasu do czasu coś pokazać w formie czarno-białej. Bowiem nic nie jest kolorowe, może tu pana zaskoczę, ale nawet nowisieńki samochód strażacki wyjeżdżający z fabryki nie jest czerwony. On po prostu jest pomalowany farbą, która ma pewną zdolność do pochłaniania fragmentu fali elektromagnetycznej, stąd to wrażenie wywoływane na takich małych sensorach w naszych oczach zamontowanych. Ale sam z siebie ten samochód nie jest czerwony i nic nie jest kolorowe w związku z tym. No, niemniej jednak z tą ideą nie przebiłem się i nie trafiłem do serc właścicieli National Geographic, dlatego ciągle magazyn jest bardzo kolorowy. Ale jeśli nie muszę, to uciekam w
w stronę fotografii czarno-białej, która jest bardziej elegancka, więc bliższa memu sercu. Potrafi być bardziej dramatyczna i w jakimś sensie też jest moim zdaniem trudniejsza, ponieważ my odnosimy się do najsłynniejszych zdjęć jako do pewnych wzorów, czy do pewnych, do rodzaju jakiejś takiej gwiazdy polarnej, która wyznacza kierunek postępowania, a wszystkie te zdjęcia przecież są czarno-białe. Fotografia kolorowa to jest kilkanaście ostatnich lat, więc to wszystko, co my nosimy jak takie ikony w sercach, to przecież to wszystko są fotografie czarno-białe. Więc żeby zrobić taką fotografię czarno-białą i wywrzeć nią wrażenie na odbiorcy, to trzeba naprawdę nieźle się natrudzić i wysilić. I nadąć nieomalże, jak wie pan, świński pęcherz. Także to nie jest proste. Dlatego ja lubię rzeczy, które są skomplikowane, więc wydaje mi się, że ta fotografia czarno-biała w tym sensie jest trudniejsza nawet od koloru. Kolor również drażni mnie przez to, że zbyt często próbuje mnie oszukać, a oszustwa nie znoszę, więc może być zdjęcie, które nie zawiera żadnej treści, natomiast jest magiczne w sensie barwy, prawda, żółta łódź na niebieskiej wodzie, granatowe niebo, wie pan, no i jesteśmy już uwiedzeni, prawda? Po chwili to zdjęcie znika i okazuje się, że nie zostawia w nas nic, żadnego echa, czyli po prostu strata czasu, coś zupełnie niepotrzebnie przeżywanego, bez treści. Z fotografią czarno-białą jest znacznie trudniej. No więc nie wiem, czy ja się koherentnie wytłumaczyłem z tego koloru tak. I czarno-bieli. Nie lubię zdjęć też tak specjalnie mocno, wie pan, przerabianych, chociaż nie czepiam się, nie mam charakteru tutaj, wie pan, oskarżyciela. Jeśli jest to sztuka, to wie pan, ludzie mogą według mnie zrobić cokolwiek ze swoimi zdjęciami, ponieważ sztuka, jak wiadomo, jest sztuczna. Siusianie, rodzenie dzieci, jedzenie, to są rzeczy prawdziwe. Sztuka nie. Więc sztuka nie reprezentuje tego, prawda, świata, który jest, tylko reprezentuje świat, który autor chciałby, aby był, czyli raczej reprezentuje to, co on ma w głowie. Czasami jest to interesujące, czasami niekoniecznie. Tak czy owak ja to obserwuję, ale się tym w ogóle nie zajmuję. Zajmuję się przyglądaniem człowiekowi, kiedy on niczego nie udaje, tylko jest sobą i jest do tego prawdziwy. Czyli ja czekam, aż kurz opadnie i przestanę zmieniać rzeczywistość, której się przyglądam. No więc takich rzeczy poszukuję, ponieważ one potrafią mnie najłatwiej zaskoczyć. Człowieka się nie można nauczyć. Za każdym razem jest to fenomenalne doświadczenie i wymaga różnych umiejętności, żeby tak podejść do nieznajomego, prawda, delikatnym skalpelem otworzyć mu, prawda, wnętrzności, zobaczyć, co tam drzemie, jakie fobie go dręczą, zaszyć go i ciągle, żeby miał uśmiech na twarzy i nie nakrzyczał na nas, że go fotografujemy. Więc to jest fantastyczne wyzwanie i niepowtarzalne, więc tu żadnej formuły nie można zastosować. Tak, ale do podjęcia jest cały szereg decyzji. Poza decyzją, kiedy wcisnąć spust migawki, co potem z tym obrazem zrobić, czyli jaką powinien przyjąć formę, jakie barwy powinny być obecne na tym obrazie. Ale to, o co chcę spytać, to fraza, która powinna znaleźć się na podpisie tego obrazu, później gdzieś na wystawie, tak żeby widz dostał jakiś kontekst. To jest pole do popisu, ale też może pokusa, żeby powiedzieć zbyt wiele. Jak znaleźć ten balans? Czy podpis w ogóle jest potrzebny pod fotografią? No dlatego akurat w moim magazynie podpisami pod zdjęcia zajmują się najlepsi dziennikarze. Tutaj trzeba być
wie pan, nawet nie Hemingwayem, Faulknerem, no kimś takim, kto, wie pan, 3 słowami, po pierwsze odpowie panu najchętniej na wszystkie z tych 5 podstawowych dziennikarskich pytań, ale zrobi to w taki sposób, żeby nie zawęzić interpretacji, żeby nie zasugerować panu, jak ma pan zrozumieć to zdjęcie. Mhm. Ponieważ każdy z nas po prostu co innego w zdjęciu zobaczy, ponieważ doświadczył zupełnie czego innego i przyporządkuje czasami zupełnie inne znaczenie rzeczom, na które będzie patrzył. Więc trzeba być niesłychanie delikatnym i bardzo inteligentnym, żeby nie zawęzić odbioru i nie skierować odbiorcy w jakąś, wie pan, ślepą ulicę. I w tym moim geografii to robią najlepsi ludzie po prostu. To jest super trudne. Łatwiej jest napisać stronę tekstu niż wie pan, niż namalować obraz przy pomocy 6 czy 8 słów, Tak. prawda? A jednocześnie zostawić tę przestrzeń dla tego, który patrzy po prostu na to zdjęcie. Czy może istnieć obraz bez podpisu? Zależy, moim zdaniem, to od kontekstu. No, wszystko zależy od kontekstu. Znaczenie przede wszystkim zależy od kontekstu, prawda? Nie tylko, wie pan, znaczenie słowa, ale również znaczenie fotografii. No, proszę pomyśleć, że fotografia, którą pan ogląda na pierwszej stronie gazety codziennej, informacyjnej, będzie zupełnie innym doświadczeniem niż ta sama fotografia, którą pan zobaczy na przykład w Mieszczańskiej Galerii oprawioną w paspartu za szkłem, a jeszcze doświadczy pan zupełnie czego innego, jeśli zobaczy pan tę fotografię w archiwum policyjnym. Trzy przestrzenie, 3 różne konteksty, 3 różne znaczenia tego samego obrazu. Więc na to pytanie nie ma uniwersalnej odpowiedzi, zależy od kontekstu, w jakim fotografia występuje. I na przykład w dziennikarstwie, jak ja bym się ośmielił wysłać zdjęcie do jakiejkolwiek gazety, nie musi być to National Geographic, ale każdej gazety bez opisu, no to by mnie ukrzyżowano, a ponieważ mają monopol na gwoździe, no to wie pan, nie przeżyłbym, już drugi raz by mi niczego nie zlecono. Ja muszę odpowiedzieć kto, kiedy, jak, gdzie, no i jeśli jestem bystry, wie pani, nie wypiłem zbyt dużo alkoholu, to może spróbuję skrobnąć dlaczego, ale no może zajmijmy się tym pytaniem, bo to jest naprawdę coś naprawdę interesującego. Co mnie bardzo niepokoi, muszę przyznać panu, tak znowu między nami, w dużym zaufaniu, że to jest coś, co ja obserwuję w dziennikarstwie dzisiaj, że do tej pory wydawało mi się, że obowiązkiem dziennikarza jest poszukiwanie faktów. Dzisiaj te fakty ubierają dziennikarze w narrację. To oznacza, że sugerują mi przyczynowość za każdym razem. Czyli, wie pan, odpowiadają na to pytanie dlaczego. Co powoduje, że ja przestaję się koncentrować na fakcie, a zaczynam koncentrować się na bystrości tego dziennikarza, tego autora. A tak przecież nie powinno być. Ja powinienem, wie pan, analizować fakty i przeżywać refleksję związaną tylko i wyłącznie z faktami, ponieważ wiedza to są fakty i tylko fakty. Wiedza to nie jest inteligencja autora. Więc jeśli ja kupuję gazetę, to ja nie chcę czytać, wie pan, tekstów okraszonych właśnie tą przyczynowością, bo ja chcę się dowiedzieć, jak świat naprawdę wygląda, a nie co kto myśli o tym świecie. Pamiętam taką przygodę, że kiedyś miałem subskrypcję jednego z amerykańskich tygodników informacyjnych. I skończyła się wojna w Afganistanie i ten magazyn wydrukował esej fotograficzny składający się z 8 stron,
To bardzo rzadko, ponieważ koszt jednej strony to jest kilkadziesiąt tysięcy dolarów, jeśli reklamodawca by to wykupił, więc redakcja bardzo rzadko daje 8 stron na zdjęcia. No ale skończyła się wojna, w którą Amerykanie zainwestowali miliardy dolarów, więc ten magazyn poświęcił 8 stron. I ja byłem pewien, że ten esej jest autorstwa mojego kolegi, który specjalizuje się w najlepszych na świecie zdjęciach wojennych, czyli Jima Nachtwaya. Okładka niesamowita, przejmująca i później te 8 stron w środku, którymi ja chciałem się bardzo przejąć. I na początku szukałem nazwiska tego mojego bliskiego kolegi i nie znalazłem go w zdumieniu takim. Więc tym bardziej zaintrygowany zacząłem szukać, po czym okazało się, że esej jest zbudowany ze zdjęć 6 fotografów. Oni byli autorami. 4 z nich ja znam osobiście, 2 znam ze zdjęć, nigdy ich w życiu nie spotkałem. Obejrzałem te zdjęcia, każde z nich było niesamowicie przejmujące, ale czułem jakiś dyskomfort i zacząłem pytać się właściwie, co ze mną jest nie w porządku, dlaczego ja się tak dziwnie czuję, czy nie czepiam się niepotrzebnie i uzmysłowiłem sobie, że właściwie czego ja się dowiedziałem? Czy ja się dowiedziałem, jak świat wygląda 2 tygodnie po zakończeniu działań wojennych w Afganistanie, czy ja raczej dowiedziałem się, jak wygląda świat według edytora, który ułożył tę historię obrazkową. I być może on jest w ogóle super miłym człowiekiem, z którym ja chętnie bym się spotkał, zjadł nawet obiad, za który prawdopodobnie jeszcze chętnie bym zapłacił. Tylko przecież ja bym z nim nie rozmawiał o Afganistanie, bo cóż on by mi na ten temat mógł powiedzieć? To, co myśli. No ale przepraszam, ja nie wydaję $75 na ten magazyn, żeby się dowiedzieć o tym, kto co myśli na jakiś temat, tylko wydaję te pieniądze po to, żeby się dowiedzieć, kto co wie na ten temat. A ten edytor, pomimo tego, że na pewno jest miłym, bystrym człowiekiem, nigdy w Afganistanie nie był. Więc on ułożył sobie historyjkę według swojego mniemania. No, zaprawdę bierze to, co wie. Zakładam, że coś wie na temat Afganistanu, ale nie był świadkiem naocznym. Przecież dziennikarstwo nie polega na pisaniu spod kapelusza, tylko na uczestniczeniu. Czym jest reportaż? Reportaż jest zaświadczeniem o osobistej obecności autora przy tych wydarzeniach. Zarówno kiedy jest autorem pisarz, jak i fotograf. Tutaj nie ma żadnej różnicy. Więc ja chcę się dowiedzieć od człowieka, który tam był. I przez lata całe był nim Nachtwey. I to było wiarygodne i ja się tym strasznie od razu przejmowałem. A tutaj obejrzałem taką układankę z kolorowych obrazków, bystrze bardzo zbudowaną, ale też niesamowicie schematyczną. To tak jakbym kupił, wie pan, kawałek mebla w firmie, która jest fabryką mebli, znamy jej nazwę, prawda, gdzie dostaje manual, śrubokręt, bierzesz śrubokręt gwiazdkowy i w dziurę numer 5 wkręcasz śrubę numer 5 i dostajesz, prawda, półkę na książki. Więc no, nie chcę tego typu doświadczeń. Także dzisiaj dziennikarstwo głównie na tym polega, że sprzedają nam po prostu nie wizję świata, który naprawdę istnieje, tylko wizję, która odpowiada, nie wiem, albo polityce danego magazynu, albo też wręcz gustom takiego picture editor w moim wypadku. To jest szalenie niebezpieczne, jeśli pan sobie uzmysłowi, że wiedza nasza głównie w ogromnym procencie przecież pochodzi z 2 źródeł w tej chwili jedynie, czyli z prasy, dzisiaj tej elektronicznej najczęściej, gdzie ludzie już w ogóle nic nie czytają, tylko skanują headlines, prawda? Bo przecież trudno jest czytać teksty w świetle przechodzącym. Także, a drugie źródło to jest jeszcze gorsze, czyli wie pan, telewizja, no, która powinna być w ogóle zakazana według mnie, poza może jak filmami, żeby wyświetlać. No ale to formatuje mózgi niewyobrażalnie i robi nam też no, trudną do przecenienia, wie pan, krzywdę.
Nie wiem, ze 4-5 miesięcy temu czytałem takie 50-stronicowe opracowanie przez taki uniwersytet MIT w Ameryce pod Bostonem, który się technologiami zajmuje, na temat wpływu internetu na naszą, wie pan, osobowość. No, przerażające. No. Musiałem, wie pan, natychmiast napić się dużej szklanki magicznego płynu w kolorze herbaty. Skoro jesteśmy przy technologiach, ja muszę skręcić w stronę sztucznej inteligencji, bo ona nam spędza sen z powiek. A propos właśnie manipulacji, nieprawdy, prawdy, a propos tego, czy coś jest faktem, czy jest wyprodukowane na bazie jakichś schematów. Sztuczna inteligencja zaczyna wkraczać też w tę sferę obrazu. One są na razie, przynajmniej z tego co ja się orientowałem i próbowałem tworzyć takie obrazy, one są ułomne, ale to pewnie się zmieni. Pewnie za jakiś czas obraz stworzony przez sztuczną inteligencję będzie nie do odróżnienia od przykładowo fotografii, która wyszła spod ręki prawdziwego fotografa przez wielkie F. No i co teraz? Co nas czeka? To takie pytanie chyba bardziej filozoficzne. No, nie mieszajmy filozofii do tak właściwie, nie chcę powiedzieć prostej rzeczy, bo nie jest ona prostą, ale odrobinę trywialnej. Ja bym się tym tak bardzo, wie pan, nie przejmował. Tego procesu nie zatrzymamy, niezależnie od tego, jak bardzo jesteśmy zaniepokojeni i zdegustowani. Świat będzie się tym zajmował i doskonalił tę technologię. Wie pan, ale na samym końcu te rzeczy najlepsze, unikalne, a więc bardzo rzadkie, czyli pochodzące od elity, wie pan, będą tworzone i będą rozpoznawalne. Etyka zawodowa zmusi dziennikarzy i te przestrzenie publiczne typu, wie pan, internet, który jest taką Syberią kultury przecież, zmusi do tego, żeby pisać, że to jest kompozyt, podpisywać te zdjęcia, że to nie jest fotografia autentyczna, tylko stworzona przez algorytm. Jest to super niebezpieczne rzeczywiście, dlatego że to zwolni ludzi całkowicie od myślenia, stworzy kolejną iluzję, fikcję, ale ja bym się tym aż tak bardzo, wie pan, nie przejmował. W historii było wiele takich przypadków, kiedy prorocy przewidywali koniec po prostu wszystkiego. Bardzo często mówili o fotografii, która już po prostu powinna dawno umrzeć. Ona się obroniła i jest tak popularna, wie pan, jak seks czy oddychanie. Wszyscy się tym zajmują dzisiaj. I ci najlepsi po prostu nie mają gdzie publikować tych zdjęć, ale ciągle je tworzą i jak stworzą coś wielkiego, nadzwyczajnego i prawdziwego, to znajduje się od razu potężna grupa odbiorców, ponieważ ludzie chcą rzeczy autentycznych, nie chcą żyć w fikcji, prawda? Więc tym zawsze się zajmowała elita. No my mamy tutaj w naszym kraju, prawda, grupę ludzi, która próbowała obrzydzić nam to pojęcie elita, co jest oburzające po prostu i skandaliczne, ponieważ wiadomo, że same najlepsze rzeczy zawsze pochodziły od elity. Trzeba mieć szacunek do każdego, kto żyje. No, znam kilku takich, do których nie mam akurat szacunku i są członkami polskiego parlamentu, ale generalnie z szacunkiem odnoszę się do każdego, ale też nie rozmawiam o imperatywie kategorycznym Kanta z człowiekiem niewiele wykształconym. Zadaję mu pytania dotyczące rzeczy, o których ja wiem, że on wie, a nie rozmawiam, wie pan, o odpowiedzialności zbiorowej według Jaspersa z nim. No i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wiem, że on jest miłym człowiekiem, nie robiącym krzywdy innych, ale nie stworzy kolejnej teorii chaosu, ani nie rozwiąże teorii strunowej, prawda, w fizyce. Nie oczekuję tego od niego. Oczekuję tego natomiast od elity, czyli od ludzi najlepiej wykształconych. Więc wracając do tej inteligencji sztucznej,
to też jest nadużycie, bo to nie jest żadna inteligencja. To No jest algorytm, to jest po prostu coś absolutnie mechanicznego, a więc wie pan, banalnego po prostu. Więc nie będzie to oryginalne. Będzie to czerpało ze zbioru zamkniętego. Nawiasem mówiąc, może to będzie jakaś oryginalna myśl, że kiedyś przyszło mi do głowy, że taka muzyka, która pana fascynuje i jednocześnie słowo, którym teraz się pan zajmuje, te dwie rzeczy czerpią jednak ze zbiorów zamkniętych. tak. Podczas kiedy fotografia nie. Fotografia czerpie ze zbioru otwartego, nieskończonego, ale nie sztuczna inteligencja, która musi mieć pożywkę w postaci skończonej ilości, wie pan, tych preobrazów, prawda, które są zaimplementowane na początku do bazy danych. Więc tutaj wydaje mi się, że ta fascynacja się, wie pan, wyczerpie, tak jak wszystkie mody się wyczerpują powoli i zostają rzeczy prawdziwe, autentyczne. Nie będę tutaj oryginalny i wie pan, i powołam się na cudowną myśl Zbyszka Herberta, który powiedział, rozmawiając ze studentami Akademii Teatralnej, że należy iść w stronę źródła po prostu, a do źródła zawsze idzie się pod prąd. Z prądem płyną śmieci. Więc wie pan, to jakieś takie proste wydaje mi się. Nigdy mnie nie interesowały mody. Nie uczestniczę w zbiorowych wydarzeniach. Jeśli widzę, że coś zdobywa jakąś niewyobrażalną popularność, to zawsze mam z tyłu głowy jakieś takie poczucie, że chyba nie reprezentuje to wysokiego poziomu, skoro podoba się to wszystkim. Tak. No przecież internet jest popularny przecież nie dlatego, że jest wyrafinowaną przestrzenią, tylko że jest beznadziejnie prostym, że nie trzeba mieć mózgu, żeby się w nim poruszać. Dlatego tak go wszyscy uwielbiamy, bo jest po prostu bezwysiłkowym medium. Nie trzeba myśleć, a myślenie mnie zawsze, wie pan, fascynowało. Więc unikam tego typu doświadczeń. I sztuka nie chce płynąć razem z milionem ludzi w poczuciu, co prawda, bezpieczeństwa kanałem, bo wiem, że dopłynę tam, gdzie wszyscy dopływają i to nie bardzo mnie interesuje. Raczej staram się założyć własny ślad, prawda, którego wcześniej nikt nie używał. Bo wtedy jest szansa na to, że powstanie coś oryginalnego. Także, ponieważ ta inteligencja, tak zwana inteligencja sztuczna, jest super popularna, więc od razu najeżam się i myślę sobie, okej, nie będę się na razie tym zajmował, to do niczego jest mi niepotrzebne. Dołączam w takim razie do tego ruchu najeżonych, czy też idących pod No to prąd. jest już nas dwóch, widzi pan? A lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach, no więc znajdziemy jeszcze kilku i Tak, nie- a wtedy, a właśnie co dalej? Jak stanie się wtedy ta grupa zbyt liczna? Czy nie będzie tak, że tam wtedy będzie główny prąd prowadził? Trzeba będzie znów zmienić trajektorię. No proszę pana, na szczęście nie wiem, no nie jestem chiromantą, ani wie pan, nie przepowiadam przyszłości. Patrzę, wie pan, no z niepokojem, muszę przyznać, z ogromnym niepokojem patrzę na to, co się wokół mnie dzieje. Wydaje mi się, że wie pan, będziemy pierwszą cywilizacją, która się sama unicestwi, tylko dlatego, że rzeczy, które mogłyby pohamować tę degradację, nie przynosiły zysku, więc nikt się tym nie chce zajmować. Patrzę i cierpię, wie pan, nie dlatego, że się jakby obawiam siebie, bo ja już jestem w wieku, w którym powinienem sobie jakoś, wie pan, dożyć. Ale ja mam trójkę wnucząt i obawiam się, czy one będą miały czym oddychać za chwilę i czy będzie czysta woda, którą będą mogły się, wie pan, napić. Cierpię, mówiąc najprościej. Wie pan, żyjemy w takim społeczeństwie, które jest napędzane
wie pan, wydatkami zbrojeniowymi, rosnącym długiem publicznym, wychodzeniem wszystkiego z mody, narzucanym nam po to, żebyśmy szli do sklepu, kupowali następne rzeczy. Wie pan, gdzie dobroć została wyparta przez, wie pan, chciwość czy cynizm. No to są rzeczy, które wywołują u mnie potężny niepokój. I co ja miałbym właściwie uczynić, czując, wie pan, ten ból, jak nie ujawniać tego fotografią właśnie. No. Jak ma pan poglądy, to powinien pan działać według mnie. Jak pan nie działa, to znaczy, że pan poglądów nie ma. Także póki co, jak mam energię, to działam, publikuję, wydałem książkę, która jest właśnie mroczna i trochę oddaje mój stosunek do świata, w którym przyszło mi żyć, choć nikt mnie nie pytał o to, czy chcę być, czy żyć chcę akurat w tym okresie. No, staram się, edukuję ludzi młodych, mówię im o odpowiedzialności, o tym, żeby byli szlachetni, dobrzy, ale refleksyjni i broń Boże nie naiwni. I żeby dbali o planetę, na której wszyscy żyją. Wydałem taką książkę z takimi bardzo przejmującymi zdjęciami, ale no nie po to, żeby wywołać szok. Choć, wie pan, fotografia jest bardziej w końcu terapią szokową niż próbą perswazji. Niemniej jednak nie chodziło mi o wywołanie szoku. Jeśli w ogóle o coś chodziło, to ten język, który ja użyłem, budując tę narrację w książce, według mnie powinien wywołać takie odrobinę wstydu, bez charakteru moralizatorskiego, taki odrobinę wstydu u czytelnika i refleksji, że być może i on się przyczynił do tego, że ten świat wygląda tak, jak właśnie ja to pokazuję. Ja nigdy nie chciałem wydać książki, która miałaby trafić pod strzechy w nakładzie 100 000 egzemplarzy. Chciałem książkę o nakładzie 1000 egzemplarzy, żeby ona trafiła w ręce ludzi świadomych i żeby oni przeżyli odrobinę refleksji i poszli z tą refleksją, wie pan, w innych ludzi, coś im powiedzieli, żeby wyhamować tę chciwość, która napędza, wie pan, świat do tej pory. Panie Tomaszu, mnóstwo wartościowych myśli, które z tego nagrania płyną, wysyłamy w świat i mam nadzieję, że trafią do celu, tak jak komunikaty wszelakie podawane w postaci fotografii przez pana od lat. Użył pan pięknego słowa nadzieja. Rzeczywiście jest kilka rzeczy w naszym życiu, które czynią je znośnym. Właśnie nadzieja jest jedną z takich rzeczy. Oczywiście miłość, być może nawet na pierwszym miejscu, wie pan. Pasja, poczucie humoru, no i w moim wypadku psy. Psy są bardzo ważne. O proszę. I może kiedyś się spotkamy w takim razie jeszcze powtórnie. Może się pan zgodzi na taką rozmowę o zwierzętach, które przecież w fotografii mogą mówić. Oczywiście. Nie tak jak w życiu. Panie Tomaszu, bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę. No to ja dziękuję. I życzę wszystkiego dobrego. Jest pan bardzo miłym człowiekiem i pozwolił mi pan za dużo powiedzieć, nie przerywając. To była przyjemność. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Pozdrawiam serdecznie. Wam również, drodzy słuchacze i słuchaczki, bardzo dziękuję za uwagę i już teraz zapraszam do wysłuchania kolejnych wydań podcastu Przetłumaczę. Do usłyszenia.